Cześć. Ewa. Wojtek. Witamy Was. Tak, witamy serdecznie. Kochani, pierwsze co, bardzo chciałabym Wam podziękować za wszystkie komentarze, za Wasze lajki, za to, że mnie oglądacie. Witam też serdecznie nowych widzów. Tak, bardzo się cieszę, daje mi to dużego kopa do nagrywania. No i mam nadzieję, że kanał dzięki Wam będzie się rozwijał. A dzisiaj o czym będzie filmik? Dlaczego chcemy wracać do Polski? Dlaczego postanowiliśmy wrócić do Polski? No i to jest dobre pytanie. No i główne przyczyny, dlaczego wracamy do Polski, to będą... No myślę, że jednak to nasz dom, tęsknota za domem i za rodziną. Przede wszystkim to chyba to, nie? Bynajmniej tak dla mnie głównie. A drugie to chyba to, że już w Anglii nie jest tak wesoło. Jak, no wesoło jest, tylko nie zarabia się tyle pieniędzy, co wcześniej. Tak, znaczy pieniędzy się może zarabiamy tyle co wcześniej albo trochę więcej, Ale z tym, że koszty znacznie wzrosły. Koszty życia nam wzrosły. Udało nam się odłożyć jakieś pieniążki i chcemy spróbować w Polsce. Wiem, że w Polsce też jest drogo, no każdy mówi, że jest tak drogo, ale ludzie jakoś żyją, niektórzy bardzo sobie chwalą. My tak, wracając tutaj, no mieliśmy jakiś tam plan, chcemy coś tam odłożyć, jak będziemy mieli jakiś pomysł, jeżeli coś nam się będzie mogło udać, to po prostu próbujemy kolejny raz. No zobaczymy, jak nie wyjdzie, pojedziemy gdzieś indziej, no ale raczej już się nie skłaniamy ku powrotowi do Anglii. Może... No, tym bardziej do Anglii, może do innego kraju, może do Niemiec, może do Holandii, może do Norwegii, a może do Anglii, nie wiadomo. Ale raczej nie, no Anglia raczej Anglia to już chyba nie. No, będziemy próbować sił w Polsce, może gdzieś się uda fajnie załapać, może tam się tak, będzie zastanawiamy lepiej. się nad jakieś kursy, co warto byłoby skończyć. No tutaj ja mam najgorszy problem, tak naprawdę nie ma co się oszukiwać. Wojtek jest kierowcą i on w swoim zawodzie, gdyby chciał dalej pracować, chociaż już wolałby posiedzieć trochę więcej w domu. No wolałbym być codziennie w domu i tylko po 8-10 godzin pracować, a już takie trasy dłuższe, kilkodniowe czy tygodniowe to już mnie nie podobają mi się. No tak, ile można właściwie to, no tak, ja też to rozumiem, też już wolałabym, żeby Wojtek cały czas był w domu, bo te wyjazdy, ja no zawsze byłam zdana tak w większości sama na siebie, szczególnie tutaj w Anglii. No tak, więc, ale dla niego co bądź, praca jako kierowca, no zawsze gdzieś tam znajdzie za lepsze lub gorsze pieniądze. No ja niestety mam gorzej, zastanawiam się, na co warto by pójść. Może ktoś z Was ma jeszcze jakieś sugestie. Już dostałam kilka fajnych komentarzy, co można byłoby robić. Bardzo dziękuję za te komentarze. Może ktoś coś jeszcze chciałby, nie wiem, zasugerować, podpowiedzieć? Chętnie skorzystam. No ja ogólnie tutaj w Anglii pracuję przy tych kablach i zastanawiałam się nad kursem na elektryka, ale nie wiem, czy dla kobiety to będzie takie... Czy ktoś mi weźmie do pracy, no bo wiadomo, no nie, mało kobiety są. Ze mną, jak ja zostanę elektrykiem, to może Ty pójdziesz ze mną, to Cię wezmą, no. Dobra. Okay. Moi drodzy, jest jeszcze jeden powód, który my zauważyliśmy i dla którego my chcielibyśmy też pojechać do Polski, ponieważ uważamy, że tutaj ludzie w Anglii, pracujący ludzie w Anglii, są tak jakby troszeczkę dyskryminowani. No, tak można to nazwać, tak, bo po prostu. Nie zupełnie, tylko tak powiedzmy w cudzysłowie. Dokładnie chodzi mi o to, że ja pracując nie dostanę za kwarantannę na przykład 500 funtów, ponieważ ja pracuję. Tutaj dużo ludzi zauważyliśmy, naszych sąsiadów na przykład, oni nie pracują, bo nie chce im się, dostają po prostu universal credit, no i mam wrażenie, że w sumie to my na nich pracujemy. Tak. A oni sobie z tego fajnie korzystają, żyją sobie niewiele gorzej niż my na przykład. No może nie mają tam powiedzmy mortgage, nie biorą sobie kredytu na dom, ale po co brać kredyt na dom, jak council tax, council w większości ma płaci, tak. Więc to akurat nie mają kredytów na dom, ponieważ im się zupełnie to nie opłaca. To nie jest, też tego nie wiedzieliśmy wcześniej. No wzięliśmy kredyt na dom, no i jak przyszła pandemia, to okazało się, że my w sumie nie możemy z niczego skorzystać,
bo jak masz kredyt, to w sumie nic ci się nie należy, jesteś już wystarczająco bogaty. No i nasze firmy pracowały, cały czas byliśmy tymi pracownikami, Powiedzmy K-workers. K-workers, czyli kluczowymi pracownikami. No tak, ty jako kierowca owszem, ja to już tak średnio, aczkolwiek do pracy trzeba chodzić było. I niestety nic, żadnych dodatków, nic. Nie dostawaliśmy nic więcej, a ludzie, którym na przykład pozamykali firmy, fabryki, dostawali 80% wypłaty za siedzenie w domu, tak? To jest okej, jeżeli ktoś jeszcze pracował, to dostał, posiedział sobie w domu, no powiedzmy lepiej tak w sumie, że dostali jakieś tam pieniądze niż jakby nie mieli nic. Gorzej jest, że dostają ci, co nie robią w ogóle, a mogliby pracować. I jeszcze więcej w dobie koronawirusa dostali. I jeszcze tak? dostali ekstra benefity, no kurczę, to jest nie fair. Jednak wolimy chyba pracować i wzbogacać polskie państwo i te 500+, niż... No, które idzie typowo tak, na 500 plus na dzieci, a nie na bezrobotnych leni. Tak, tych panów, którzy siedzą tam w parku i tak się zastanawiamy, no ile można tak codziennie i codziennie za co to można pić? Nie pracując, kurczę, no życie nie umierać. Ta Anglia to jest po prostu chyba kraj trochę dla benefitów. Jeżeli ktoś ma kilkoro dzieci, to fajnie. A co wy o tym nie? myślicie, o tym takim podejściu? Tak, czy to jest w Anglii, właśnie, jak wam się wydaje, czy ktoś z was też zauważył podobne sytuacje, jednak po prostu ludzie pracujący to mają mniej od tego państwa niż ludzie niepracujący. Tutaj się opłaca być chyba benefitowcem i to jest takie najlepsze rozwiązanie, nie? No chyba żyć, tak. nie umierać. No w Polsce chyba tak, myślę, że polski kraj nie sponsoruje tak bezrobocia i nie zachęca tak bardzo, żeby nic nie robić jak tutaj. No w ostatnim czasie jest to bardzo widoczne. My to zauważamy, tak. My to zauważamy, gdzie właściwie, no głównie to co? Pracujemy, ale ostatnio już tak bardzo to zauważyliśmy, na Podlaw to było widoczne. Poza pracą nie ma nic, tylko praca, dom, praca i chyba życia nie wystarczy, żeby się tutaj dorobić. No tak, to już chyba nie, to w tym kraju to już na pewno za bardzo, no okej, ja rozumiem, są ludzie tutaj, którzy znają bardzo dobrze angielski, my nie znamy na tyle dobrze angielskiego, aby mieć jakieś dobre stanowiska, tak dobrze płatne, żeby tutaj dorobić się powiedzmy milionów. No my tego już nie mamy. Myślę, że niestety część z nas też może jest w podobnej sytuacji, więc wiemy, że już i tak tam za dużo tutaj nie pociągniemy, a chcielibyśmy trochę skorzystać z życia rodzinnego w Polsce, pomieszkać w naszym domu, powyjeżdżać gdzieś, pocieszyć się pogodą, no bo Anglia jest piękna do zarabiania pieniędzy, ale resztę to tak... Reszta jest jaka jest. No trochę doskwiera nam tu samotność. No a jest jeszcze coś. Jeżeli nie pracujesz ciężko, to tak naprawdę też nie masz nic, bo jeżeli się pracuje tylko trochę, to się nie ma nic. Albo się pracuje, dobrze się zarabia, czyli sporo się pracuje, albo po prostu, no tak jak porównywałam, jeżeli chodzi o singla, ktoś przyjedzie tutaj na minimalną krajową, no to i sobie nie pożyje, ilość godzin to nie pożyje, tak. To nie pożyje, to nie ma sensu. Wydaje mi się, że w każdym mieście w Polsce już teraz można sobie pozwolić na takie same życie, znaleźć pracę, gdzie przynajmniej jest się u siebie. Nie ma co się oszukiwać, kochani, nigdy nie będziemy u siebie, a ostatnio, śmiechem, żartem, ale po Brexicie, koleżanka z pracy, 3 lata razem pracujemy, i ona dopiero niedawno powiedziała, jak wam coś się nie podoba, to możecie wracać do siebie. I to były słowa Angolki. Ona nigdy wcześniej do nas czegoś takiego nie powiedziała. Angielki. Tak, Angielki. I nie powiem, zrobiło mi się przykro, ponieważ ogólnie temat, który tam poruszyłyśmy, dotyczył też jej. Dlaczego my nie dostajemy nic, jeżeli pójdziemy na tą kwarantannę z okazji COVID-u, tylko powiedzmy 92 funty, a ktoś dostaje 500 funtów, tak? A jak wam się nie podoba, możecie wracać do siebie. No to myślimy, no to miło. To widać, jakie jest zdanie tak naprawdę Anglików o Polakach, chociaż my pracujemy, ciężko pracujemy. Wszyscy przecież pracujemy, jakoś się staramy. No, jak widać, Anglicy chyba nie lubią nas aż tak bardzo, jak nam się wydawało. Tak. Nie? Także, jeżeli macie inne zdanie lub podobne, podzielacie, napiszcie to w komentarzu. Kochani, nie chcemy nikogo urazić, to jest zupełnie nasze zdanie, to są nasze odczucia. Jeżeli wy macie inne, każdy ma prawo, wiadomo, ale proszę napiszcie nam, co wy myślicie, jak się z tym czujecie. I zapraszam do komentowania.
i oglądania następnych odcinków. Cześć, do Pa, pa. następnego. Do usłyszenia. Hej.